Cześć, tu Krzysztof Przybek z EV Garage. W tym filmiku opowiem Wam o Mazdzie RX-8 po mojej konwersji na napęd elektryczny. Jak pewnie większość z Was wie, te Mazdy były oryginalnie wyposażone w silniki Wankla, które pomimo wielu zalet słabo radziły sobie z upływającym czasem. No i pewnie to jest jeden z głównych powodów, dla których właściciel zdecydował się na elektryfikację. Jako że oryginalny silnik miał 231 koni mechanicznych, tu trzeba było zaproponować coś na równie wysokim poziomie, w związku z czym zamontowałem tutaj silnik Leafa o mocy 216 koni, do tego pakiet akumulatorów 37 kWh, co pozwoli przejechać jakieś, no powiedzmy do 200 km. Do tego ładowarka o mocy 10 kW, która naładuje ten pakiet w mniej niż 4 godziny. No i to pozwoliło zmontować to auto, wydaje mi się, że w całkiem fajny sposób. Jest tutaj wszystko, co powinno być i nic ponadto. Pod maską mamy wszystkie te komponenty, które zwykle się w tym miejscu znajdują, czyli elektryczną pompę próżniową do wspomagania układu hamulcowego. W centralnym miejscu jest silnik podłączony do oryginalnej skrzyni biegów. Do jego boku jest zamontowana przetwornica DC-DC, a nad silnikiem z falownikiem jest moduł elektryczny, który zarządza wysokim napięciem. Z przodu mamy przednią skrzynię akumulatorową, nad którą jest ukryta ładowarka. No, pomiędzy nimi jest 12V standardowy akumulator. No i to w zasadzie tyle. Tutaj jest elektryczne wspomaganie kierownicy, w związku z czym nie trzeba było tutaj nic modyfikować. No dodatkowo w tamtym narożniku widzimy taką naklejkę z instrukcją ratunkową zgodnie z wymogami europejskimi. Większość akumulatorów znalazło się w tylnej skrzyni akumulatorowej i udało się je na tyle fortunnie umiejscowić, że spora część bagażnika nadal została do dyspozycji. Po lewej stronie od skrzyni akumulatorowej mamy rozłącznik serwisowy, a w miejscu, gdzie oryginalnie był wlew paliwa, udało się zamontować gniazdo ładowania typu drugiego. Wnętrze samochodu udało się zachować w prawie oryginalnym stanie. Zamiast oryginalnego wyświetlacza nawigacji, który już nie działał, mamy tutaj wyświetlacz od BMS-a wraz z kontrolką gotowości do jazdy. Ogrzewanie włącza się przyciskiem klimatyzacji, której tutaj nie ma. Kierunek jazdy wybieramy na tym panelu. Tutaj też możemy kontrolować głośnik ostrzegawczy dla pieszych. No i mamy wybierak skrzyni biegów. Do wyboru de facto są 2, 3, 4 i te przełożenia w zupełności wystarczają. Jako ciekawostkę też mogę powiedzieć, że na głównym tutaj wyświetlaczu z zegarami udało się zaadaptować kontrolkę temperatury, kontrolkę poziomu paliwa, obrotomierz oczywiście i prędkościomierz też działają jak w oryginale. No z racji tego, że jest to de facto współczesne auto, no to prowadzi się jak współczesne auto, nie można narzekać na ani nadmierny hałas, ani nie wiem, na słaby komfort jazdy. Biegi bardzo łatwo się przełączają. Generalnie jest to całkiem przyjemne auto z elektrycznym napędem, prowadzi się chyba tylko lepiej niż z oryginalnym. No ja jestem wyjątkowo zadowolony z tej elektryfikacji. Mam nadzieję, że właściciel po odbiorze też będzie. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to zapraszam na evgarage.pl na Facebooku. Zapraszam do obejrzenia pozostałych relacji z moich elektryfikacji. No i dziękuję za oglądanie.